Dzień dobry, dzień dobry. Aha. Pszczeli vlog. Jak widzicie, sezon pszczelarski już się, słuchajcie, zaczął. Już nazwożone cała masa różnych rzeczy. I już Wam tutaj poopowiadam parę rzeczy. Bo słuchajcie, nie wiem czy kojarzycie, kto tam ogląda mojego TikToka, to prawdopodobnie kojarzy, ale tutaj na YouTubie chyba nie mówiłem nawet. Mam takie miody, które wysłałem do badania. To są miody, ja Wam je pokażę, może nie będę, bo ukleję się. Tu są takie dwa słoiczki bardzo piękne. Ten dolny to jest 88, ten górny to jest 81. Kto był na Expo 2B w Kielcach, to mógł sobie tego miodu troszkę na takim patyczku jednorazowym spróbować. I ja wysłałem te miody do badania. To są miody, które ja dostałem od jednego z widzów albo od pani, nawet nie pamiętam już teraz, od pani chyba dostałem. To są jakieś miody po dziadku i tak dalej. Ja to właśnie badam, bo miałem między innymi w Kielcach, na Expo 2B miałem 2 wykłady. W sobotę miałem o miodach w piramidach i w niedzielę miałem o tym, czy miód się psuje. No i słuchajcie, to jest kolejny materiał do następnych, jakby wiecie, nie? Do następnej wersji mojego wykładu. Bo te piramidy to możemy sobie wsadzić, wiecie, na półkę między bajki, ale to już myślę, że coraz więcej pszczelarzy o tym wie, że to jest bzdura. Nie znaleziono żadnego miodu w piramidach, a to, czy się miód psuje, no zależy od tego, jak go przechowujemy. I ja badałem miody 35-letnie, 38, 45-letnie, tutaj jest jeden, nie, to się nie nadaje do spożycia, słuchajcie. A więc tak, dzisiaj mi właśnie przyszły wyniki badań i no trochę, słuchajcie, te badania kosztują. Trochę to kosztuje. Moja ciekawość, tym razem 2 próbki. Nie? Tyle mnie kosztuje, 2280. Ale mam, słuchajcie, tak, tu jest, czekajcie, bo tak, tu jest zlecenie i tu są wyniki. I weźmy sobie na razie ten 88, czyli ten dolny słoiczek. Na TikToku bardzo trudno mi nagrać, bo tam jest 3-minutowy film tylko, bo ja potem wrzucam to na Instagrama, na Facebooka, na YouTube'a i jestem ograniczony 3 minutami. Tu natomiast mogę się troszeczkę bardziej wygadać, więc tak, słuchajcie. Zawartość fruktozy 38, glukozy 18, suma cukrów prostych 57, sacharoza mniej niż 0,5, czyli widzimy, że tutaj nie było nic zafałszowane, bo część ludzi mówiła, że to może być karmel na przykład, że to jest takie ciemne, to oznacza, że to nie jest miód, to jest karmel, albo melasa na przykład, bo tak ponoć kiedyś używali pszczelarze melasy. No niestety, słuchajcie, w starych miodach, bo ja mówię, badałem kilka już tak powyżej 30 lat, te miody są właśnie takie czarne, brunatne i brzydkie i takie maziowate, dlatego, że tam dochodzi do pewnych reakcji pomiędzy cukrami, do takiego brązowienia właśnie i one takie są. I tyle. I są płynne, bo dochodzi do dekrystalizacji, ale jakby nie temperaturowej, tylko można powiedzieć chemicznej. Turanoza, maltoza, jakby te wszystkie inne cukry, to tutaj jest tam wyszczególnione 4, 1, 0, 0,5, mniej niż 0,5 i tak dalej, to no, nie jest nic tutaj, wiecie. Suma zawartości oznaczonych cukrów 67,9. I teraz tak, zawartość HMF jest więcej niż 100. Jeżeli wiecie, a prawdopodobnie jeżeli jesteście pszczelarzami, to wiecie, albo ktoś, kto ogląda mój kanał, to już też wie, bo ja już nieraz to mówiłem. Norma jest 40 mg na kilogram produktu. Tu jest powyżej 100, natomiast możemy sobie zerknąć na kolejną stronę i tu jest podane dokładnie 1227,1 mg na kilogram. Kosmos. Zawartość proliny, słuchajcie, norma mówi nie mniej niż 25, tutaj prolina jest 11, więc biednie. Liczba diastazowa, metoda spektrofotometryczna, słuchajcie, nie mniej niż 8, wynik mamy 1,8, czyli 8 jest, ale nie tak jak powinna być. pH 4,16, wolna kwasowość 25, tutaj normy mówią od 10 do 50, antyoksydacyjna nie ma wymagań, natomiast tu jest 69, związki fenolowe 215, też nie ma żadnych wymagań, analiza pyłkowa, opis poniżej.
I dodatkowe jakby takie informacje analizy pyłkowej, ziarna pyłku przebarwione są na brązowy kolor. No ale nie ma się co dziwić, tak? Jak w takim mule po prostu te pyłki leżały tyle lat, to się przebarwiły. No i teraz tak, stwierdzenie zgodności ze specyfikacją lub wymaganiami. Zawartość sacharozy poniżej granicy oznaczalności oraz wolna kwasowość badanej próbki są zgodne z wymaganiami rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zawartość cukrów prostych wyrażona jako suma zawartości fruktozy i glukozy, a także zawartość HMF oraz liczba diastazowa badanej próbki nie są zgodne z wymaganiami rozporządzenia. Czyli to jest poza normami, tak? Rozporządzenia w sprawie szczególnych wymagań nie określa wymagań dla proliny, ale badana próbka nie jest zgodna z wymaganiami PN 88 łamane przez A77626 miód pszczeli. To jest ta norma, która już nie obowiązuje, a tutaj jakby wskazują, że no, nie jest zgodna, tak? Rozporządzenie ministra w sprawie szczególnych do miodu, coś tam, polska norma, nie określają dla aktywności antyoksydacyjnej i całkowitej zawartości związków fenolowych. Stwierdzenie zgodności z wyników z analizą pyłkową jest niemożliwe. I teraz co ważne, opinie i interpretacje. W analizowanej próbce uzyskano bardzo wysoki poziom HMF-u. W świeżym produkcie związek ten praktycznie nie występuje lub pojawia się jedynie w śladowych ilościach. Jego stężenie rośnie wraz z czasem przechowywania, przy czym kluczowym czynnikiem sprzyjającym jego powstawaniu jest temperatura i czas. Im wyższa, tym szybciej dochodzi do wzrostu zawartości HMF. To wiemy, tak? Jeżeli miód jest przechowywany w chłodzie, to ten HMF rośnie powoli, jeżeli jest w cieple, to rośnie szybciej. W tym wypadku wysoka zawartość HMF-u wynika z faktu, że badany miód był przechowywany przez okres bardzo długi, aż 38 lat, co wskazuje, że nie jest to produkt świeży. Dodatkowo w próbce nie stwierdzono aktywności enzymatycznej, co potwierdza bardzo niska zawartość liczby diastazowej. Profil cukrowy również odbiega od typowego dla świeżych miodów nektarowych. Zawartość cukrów prostych jest wyraźnie niższa, natomiast udział dwucukrów jest stosunkowo wysoki. Aktywność antyoksydacyjna oraz całkowita zawartość związków fenolowych w badanym miodzie są wysokie w porównaniu ze świeżymi miodami, natomiast zarówno sam HMF, jak i niektóre produkty jego przemian powstające w procesie nieenzymatycznego brązowienia mogą wykazywać właściwości przeciwutleniające. Tu jest taka drobna pułapka, bo ja już kilka miodów tych starych badałem i tam, słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o tą aktywność, to ona jest wyższa. I niektórzy mówią, o, stary miód to lepszy. No właśnie nie, słuchajcie. HMF jest wysoki, jest szkodliwy i niektóre produkty jego przemian mogą wykazywać właśnie właściwości te przeciwutleniające. Ale wiecie, nie jest to dobre. Jednocześnie HMF uznawany jest za związek potencjalnie rakotwórczy, a badania wykazują, że w dużych stężeniach może być również szkodliwy dla pszczół. Może. I teraz tak, część ludzi mówiła właśnie, że to jest karmel, że to jest melasa i tego typu różne rzeczy, natomiast tutaj mamy zaprzeczenie tego, bo robiliśmy również analizę pyłkową. W obrazie mikroskopowym stwierdzono ziarna pyłku kasztanowca, pyłków w typie maliny, śliwy, lipy, wierzby, gryki, faceli, wyki i inne. Jednak przeprowadzenie wiarygodnego badania nie było możliwe z powodu silnego zabarwienia ziaren pyłku na ciemnobrązowy kolor, co w znacznym stopniu utrudniało ich identyfikację pod mikroskopem. Tutaj mi nie chodziło o określenie jakby właśnie pyłku przewodniego czy pełnej analizy pyłkowej. Chodziło mi o to, czy te pyłki w ogóle są, bo jeżeli to by był jakiś karmel, tak, palony cukier po prostu, albo byłaby to melasa, nie byłoby tutaj pyłków, tak. Skoro te pyłki są, to znaczy, że to jest po prostu tak właśnie brzydko zdegradowany miód. Podsumowując, w opinii laboratorium oznaczony skład chemiczny badanej próbki miodu, nietypowy obraz preparatu mikroskopowego dyskwalifikuje badany miód jako produkt pełnowartościowy, nadający się do spożycia przez człowieka. A z punktu widzenia bardzo wysokiej zawartości HMF-u, przypominam 1227 przy normie 40, może być szkodliwy. Badany produkt może jedynie stanowić przykład tego, jak zmieniają się właściwości miodu w czasie przechowywania oraz potwierdzeniem, że takie parametry jak zawartość HMF i liczba diastazowa są właściwie dobranymi wskaźnikami jakościowymi tego produktu pszczelego. To jest, słuchajcie, jeden. Jak widzicie, nie? Poza normą. Mamy wyniki drugiego i tu jest ten starszy, 81, czyli 45 lat, słuchajcie.
prawie tak stary jak ja. Prawie. No ja jestem troszkę starszy. Aha, jeszcze tam było zawartość wody, nie, tam nie była robiona. Zawartość wody tutaj jest 16, fruktoza 32, glukoza 21, suma cukrów 54, sacharozy nie ma, turanoza 3, maltoza 0,6, trehaloza 1,9, izomaltoza 2,9, tu nie wykryto, tu nie wykryto, nie wykryto. Suma o zawartości oznaczonych cukrów 62. Zawartość HMF powyżej 100 i tu znowu musimy się udać na kolejną stronę, bo tutaj jest i tu słuchajcie, kosmos. 45-letni miód HMF-u ma 2723,7 przy normie 40 mg na kilogram. Zawartość proliny nie mniej niż 25, tutaj mamy, bo tu jest akurat spięte, 21. Czyli biednie, rozpięło mi się. Liczba diastazowa. Norma 8, tu mamy 3 tylko. pH 3,82, wolna kwasowość 33, czyli tu by się od 10 do 50 w normie by się mieściło. Przewodność elektryczna właściwa 0,45, czyli miód nektarowy wyszło nam, tak? Antyoksydacyjna aktywność 72, to jest to, co mówiłem wcześniej, tak? Że właśnie tą aktywność antyoksydacyjną te czarne, przepalone miody mają jakby większą, ale niekoniecznie to jest dobre. Związki fenolowe 218, analiza pyłkowa, opis poniżej. I takie dodatkowe informacje. W obrazie mikroskopowym preparatu zaobserwowano osad niewiadomego pochodzenia oraz nieliczne ziarna pyłku. Są zawartość wody, przewodność, rozporządzenie, tutaj. Idźmy do tego opinie i interpretacje. Czekajcie, tak. No to jest to wyszczególnione tak jak wcześniej, tak? Że ten HMF i te proliny i tak dalej, że to jest poza normami po prostu i tak. Zwraca uwagę bardzo wysoka zawartość 5-hydroksymethylofurfuralu w badanej próbce miodu. W świeżym miodzie związek ten nie występuje lub jest obecny w minimalnych ilościach. W miarę przechowywania następuje wzrost HMF-u, a na etapie tworzenia tego związku istotną rolę odgrywa temperatura, w jakiej miód jest przechowywany. HMF szybko wzrasta podczas przechowywania w wyższej temperaturze. Wysoka zawartość tego związku w miodzie świadczy o niewłaściwym przechowywaniu lub o jego przegrzaniu podczas dekrystalizacji. Miód badany nie jest miodem świeżym, a przechowywanym aż 45 lat, stąd taka wysoka zawartość HMF-u. Ponadto badany miód nie posiada enzymów, o czym świadczy bardzo niska zawartość liczby diastazowej. Skład cukrów jest nietypowy. Badana próbka w stosunku do świeżego miodu nektarowego posiada dużo niższą zawartość cukrów prostych i stosunkowo wyższą zawartość dwucukrów, takich jak turanoza, maltoza, trehaloza, izomaltoza. To samo co w tym pierwszym, tak? Że jest dużo dwucukrów, a te normalne cukry jest ich mniej. Aktywność antyoksydacyjna oraz zawartość związków fenolowych są na wysokim poziomie w stosunku do wartości wyznaczonej dla świeżych miodów, ale niektóre ze związków powstających z HMF na etapie nieenzymatycznego brązowienia, jak i sam HMF posiadają takie właściwości. Z drugiej strony HMF posiada właściwości rakotwórcze, a jak wykazały badania w dużej ilości, związek ten jest także szkodliwy dla pszczół. Podczas przygotowywania osadu miodowego stwierdzono bardzo duże ilości bezpostaciowego, brunatnego osadu niewiadomego pochodzenia. W całym preparacie mikroskopowym stwierdzono tylko pojedyncze ziarna pyłku. W związku z tym wykonanie analizy pyłkowej było niemożliwe. W obrazie mikroskopowym dominuje brunatny osad. Czyli nie wiadomo, pyłki jakieś tam są, ale jest ich mało. Tak? I jest osad, czyli mogą być na przykład te zdegradowane, popękane takie ziarna pyłku rozwalone, nie? Mogło do jakiejś tam po prostu reakcji dojść. Podsumowując, w opinii laboratorium oznaczony skład chemiczny badanej próbki miodu jest nietypowy obraz preparatu mikroskopowego. Dyskwalifikuje badany miód jako produkt pełnowartościowy, nadający się do spożycia przez człowieka, a z punktu wysokiej zawartości HMF-u może być szkodliwy. Badany produkt może jedynie stanowić przykład tego, jak zmieniają się właściwości miodu w czasie przechowywania oraz może być potwierdzeniem, że takie parametry jak zawartość HMF i liczba diastazowa są właściwie dobranymi wskaźnikami jakościowymi produktu pszczelego tego, czyli miodu. Czyli jak widzicie, słuchajcie, bardzo fajne badania. Dwie próbki 8.1, 8.8 pokazują nam, że no nie za bardzo, słuchajcie. Powiem Wam tak, te 5 próbek, które ja przetrzymuję w różnych warunkach, pokazały nam, że na przykład miód na szafce kuchennej, gdzie jest ciepło i jest dostęp światła słonecznego przez okno, już jest poza normami.
Rok. Ten, który jest w szafce, już nawet zamknięty, tak, ale w cieple, też już jest blisko jakby norm, że zaraz przekroczy, ale jeszcze się mieścił. Więc nawet takie zwykłe właśnie wsadzenie do szafki i zamknięcie tej szafki dużo daje. Te próbki, które są w zamrażarce, w lodówce albo w piwnicy, gdzie jest chłód, parametry się zmieniają, pogarszają się, ale wolno, tak? Więc tak to mniej więcej wygląda. Super fajne badania, słuchajcie, będzie do mojego wykładu. Jakby gdzieś tam mnie kiedyś zaprosili jeszcze na jakieś wykłady, to będzie o czym opowiadać. No niestety, kurde, powiem Wam, że nie wiem, czy to się zwróci, no bo tam sporo było też za te badania, tam się ludzie dołożyli, obserwujący, a tutaj nie wiem, myślałem właśnie, żeby zrobić zbiórkę, żeby ludzie się dorzucili, coś tam, ale tak z drugiej strony mówię, kurde, tak na wszystko zbiórki robić, nie, to się ludzie poobrażają, że tylko ciągle zbieram te pieniądze na te zbiórki, a poza tym wiecie, teraz była zbiórka Łatwoganga, tyle uzbierali, że po prostu ze zbiórką nie ma co startować. Zapłacę ze swojej kieszeni. Co bym Wam chciał jeszcze, słuchajcie, powiedzieć i pokazać, bo mam tutaj pewne plany na pszczelego vloga. Jeżeli sobie tutaj przeciśniemy się, słuchajcie, przez moje różne tutaj bałagany, to ja mam tutaj, słuchajcie, zobaczcie, tu się w sklepie suszą, bo tu jest dość fajnie, tu się w sklepie suszą takie nasionka. I jest taki plan, żeby te nasionka wysiać na działce jednej i do tego jeszcze, słuchajcie, ja Wam opowiadałem kiedyś właśnie, że miałem taki trochę bałagan z racji tego, że przebudowaliśmy ten sklep. Cały towar ze sklepu poszedł tam do domku, do masażu na ogrodzie i później go tutaj przynosiliśmy, tak, zanim ten sklep cały postawiliśmy, potem w zeszłym roku ja miałem te operacje bypassów, szpitale, sanatoria i tak dalej. I był problem, no, że po prostu sklep był tutaj, wiecie, nie za bardzo czynny. I się okazało na przykład, że jeszcze znalazłem takie, kiedyś je sprzedawałem na sklepie, natomiast ważność straciły właśnie w tym roku, bo tu jest na przykład data ważności 04/2026. Mam tutaj półkilowe opakowanie i tam 250, takie coś. Mieszanka kwiatów polnych, kwietna łączka. I mam jeszcze, słuchajcie, to nawet nie wiem, czy to ma termin, do 10 październik tego roku. Łąka kwiatowa antysmogowa. Coś takiego znalazłem, więc... A, tu jest jeszcze coś? A, też kwietna łączka. Do kwietnia, tak. To już jakby, no... Kwietna łączka straciła. Antysmogowa jeszcze jest tam parę miesięcy ważna, ale to już nie będę tego sprzedawał, tylko plan jest taki, żeby po prostu to wszystko wysiać. Żeby to wysiać, żeby to morze urosło i taki jest plan. Kupiłem sobie 2 wory takiej ziemi, zwykłej ogrodowej w sklepie. Jeszcze po 2 wory chyba pojadę, bo trochę mało. I plan jest tego typu, bo plan jest taki, żeby to wysiać na tej działce, gdzie mam pasiekę. Teraz co pokazywałem te rozbujowywanie rodzin pod odkłady, to tam jest taki długi, wąski pas, natomiast musielibyśmy tutaj kolegę naszego zaprosić z mulczerem, żeby on tym wgłębnym jeszcze korzenie porozwalał i tak dalej, bo nikt tam nie chce przyjechać orać, z racji tego, że to jeszcze w zeszłym roku było zarośnięte i tamten mulczer to tylko tak wiecie, z wierzchu, to tam jest dużo korzeni. I tam po prostu nikt nie chce przyjechać, bo wiecie, jak się zaczepi o korzeń pługiem, to stanie dęba, nie? I po co to? Więc jeszcze trzeba by to mulczerem wgłębnie trochę tam porozwalać. Muszę nasłać żonę, bo ja nie wiem, co z tym Konradem jest nie tak. Jak ja do niego dzwonię albo piszę SMS-a, to udaje, że nie widzi. Jak moja żona do niego zadzwoni, to wszystko jest kurde zaraz załatwione. Także zaraz na niego żonę naślę, niech ona tam do niego dzwoni. Przyjedzie, może to zmulczeruje, przynajmniej część działki, bo tam z przodu będzie pasieka, to już nie ruszamy, ale od pewnego momentu tam w dół, gdzie jest ten taki spadek łagodny, to by było fajnie, żeby on to tam zmulczerował. I co? No i pójdzie właśnie ta mieszanka jedna, druga, te kwiatki z Bieszczad, co zbieraliśmy. Jeszcze myślę, żeby troszeczkę faceli i troszeczkę gryki. Może w takich pasach na przykład, nie? Albo tak wiecie, nie? Że trochę jakby jak działka jest tak długa, to tak facelia, tak gryka, tak ten, jeszcze takie tamtego, żeby to tak fajnie sobie różnie rosło, bo no mówię, teraz tam są rodziny na razie, które będą później dzielone na odkłady. Prawdopodobnie te odkłady będę wywoził z kolei na inną pasiekę, żeby nie robić na tej samej pasiece. No zobaczymy jeszcze. Wolałbym, żeby zostały jednak tam. Ale to jest taka kwestia, że ja to zapnę na przyczepę, wywiozę, mam taką przyczepę do przewozu uli fajną, to sobie wywiozę na inną pasiekę, tam sobie zostawię na parę dni
i tu będzie. Jak coś urośnie, bo wiecie, bo jak nic nie urośnie z tej faceli, gryki, czy z tych właśnie mieszanek takich, no to bez sensu będzie tu przywozić odkłady, bo tutaj las akurat jest sosnowy. To już lepiej mi jest wywieźć na drugą stronę na Rataje, bo tam jest las taki bardziej właśnie liściasty i tam jest troszkę więcej pożytków. I tam na Ratajach dzisiaj jechałem, widziałem, że jest troszeczkę rzepaku. Więc no, zobaczymy, kiedy, na razie taki malutki, więc jeszcze czas. Jakby to tak się zgrało mniej więcej, bo tak, teraz te odkłady zrobiłem, to jakby matki, słuchajcie, teraz nawet, bo tam niektóre odkłady były z suszem, nie? Tam susz do nich poszedł, więc nawet jakby ta matka nawet, powiedzmy dzisiaj poszła na ten susz, złożyła jajeczka, no to z tego jajeczka pszczoła będzie za 21 dni, nie? Czyli właśnie tak powiedzmy w drugiej połowie maja. Jakby te rzepaki tam były, to nawet byłoby mi lepiej tu zrobić odkłady i wywieźć na Rataje pod ten rzepak, bo na tym rzepaku te odkładziki sobie fajnie dojdą do siły i wtedy jakbym tu wysiał na przykład jakąś tam facelię, czy jakąś grykę, czy tą mieszankę, to wzejdzie później jeszcze i stamtąd tu i wiecie, no trzeba kombinować. Można lać syrop cukrowy, ja teraz te rodziny pędzę syropem, leję im. Dzisiaj też tam byłem już parę wiader zawieźć, żeby później tak nie latać w tej z powrotem. No cóż, no takie są właśnie te roboty są. Na podwórku, słuchajcie, co będziemy prawdopodobnie dzisiaj nakręcę z tego też film osobny. Będziemy testować dzisiaj machinację taką wielką. Bo kupiłem sobie, słuchajcie, ProVap. Sytuacja jest o tyle dziwna, że faktura przyszła od Konigin. ProVap.pl, słuchajcie, nie? Niby fajnie, ale nie sprzedają tego u siebie w sklepie, tylko na osobnej stronie. Ale faktura przychodzi od nich. Więc trudno mi powiedzieć, o co to chodzi. Być może to jest Chińczyk po prostu i oni, wiecie, nie chcą sobie psuć opinii na swojej stronie internetowej, bo to różnie może być. Także tak to słuchajcie, wygląda. Kupiłem sobie takie coś, bo tak, zamówiłem sobie matki od Bartka Noworolnika, Elgony. Ja uwielbiam jego Elgony. I miałem takie rodziny tutaj na podwórku, które też były pędzone na 2 korpusy już wcześniej, bo ja już pod koniec marca robiłem przeglądy i tam było bardzo dużo czerwiu. Tam było, słuchajcie, jak na koniec marca, to przerażające, ile tego tam było. Więc podzieliłem to na 2 korpusy, popędziłem trochę, zrobiłem 10 odkładów. We wtorek, czyli jutro, przyjdą mi matki, będę to tam je podkładał. Ale teraz jest tak, że jak zrobiłem te odkłady, to w tych głównych rodzinach z 2 korpusów zjechałem tam do 1 korpusu, ale teraz nie mam tam żadnego czerwiu, bo cały czerw zabrałem. Więc jest taki plan, żeby przetestować takie właśnie urządzenie i machnąć im tam dymka. Nie używałem jeszcze tego, ale ludzie polecają. I wykładowcy na wykładach też polecają właśnie, że warto. Także zrobimy sobie test, jak to tam wygląda. Będziemy dymić. A na razie jeszcze nie wiem co, na razie biorę się za robotę. A, jeszcze guano kupiłem. Bo na jednej pasiece wzdłuż płotu, chyba nawet Wam mówiłem, albo pokazywałem, wzdłuż płotu pęcherzycnicę sobie posadziłem. Taką jasną, ciemną. Taką szachowniczkę fajną. U mnie na podwórku tutaj mam pęcherzycnicę, to jest taki wielki, olbrzymi krzak się zrobił. Wyższy ode mnie już jest. Piękny. Takie białe kwiaty ma i ten. Tam natomiast, tam się okazało, że ziemia jest nie bardzo. Taki pioch, po prostu pioch. I ona w zeszłym roku miała tak dosłownie 2 cm przyrostu. Więc kupiłem takie granulowane guano i mam plan, że wezmę jeszcze właśnie tą ziemię ogrodową. Do takiego wielkiego wiadra wsypię tej ziemi, wsypię tego guano, wymieszam to wszystko tak i tak podsypię pod te krzaczki, żeby te krzaczki miały takie, wiecie, fajne jedzonko jakieś. No, trzeba coś kombinować, żeby to ładnie urosło, bo ziemia nie za bardzo. Potem mamy tam sporo tych gałęzi ściętych, kupiłem rębak i będziemy zrębkę robić. Będziemy to wszystko ładnie ściółkować, żeby wilgoć trzymało, bo przez ten pioch to ta woda ucieka, ucieka. Także takie rzeczy są do zrobienia. Nie wiem, czy dzisiaj wszystko, ale tam zabiorę się. Mam plan właśnie, żeby nakręcić jeszcze film o ProVapie, machnąć dymeczka i zobaczyć, jak to tam idzie, więc do roboty się zabieramy. Będziemy robić mieszankę guanową. Tak jakoś to zrobimy. Tylko tak, czekajcie, bo muszę tutaj sobie jakoś kamerę opracować.
Dobra. Jakoś tutaj sobie ogarnąłem, na ulu postawiłem. Jaki jest plan? Mam, słuchajcie, takie wielkie wiadra. To są wiadra chyba 40 litrów, z tego co pamiętam. Czy 25? Jak to tu jest? 25 chyba. No w każdym razie takie wielkie. Tu jest w galon. Gal. No nie ma miarki. Chyba 25 będzie. I mam, słuchajcie, ziemię taką uniwersalną, kwiatową. I mam coś super fajnego. Zaraz Wam pokażę, tylko tak, muszę sobie tamten worek przesunąć, żeby mi to tutaj bardziej stanęło. Mam, słuchajcie, rewelacyjny, trochę brudny, ukurzone pajęczyny są, bo mam mieszadło, które mi wyspawał kolega. Rewelacyjne mieszadło, ja je używałem kiedyś jak wędkowałem, do zanęty. I ono super fajnie właśnie miesza różne rzeczy. I będę nimi tutaj mieszał guano z ziemią. Ziemia zwykła, taka ogrodowa. Guano jest, słuchajcie, no niby takie w granulkach, jak pelet, nie? Granulowane i niby można to rozsypać pod krzaczkiem, ale ja bym to wolał jednak troszeczkę z taką ziemią wymieszać, żeby roślinki dostały trochę więcej dobrego, bo tam naprawdę jest taki brzydki piach, że szkoda gadać. No i dobra, mamy tak mniej więcej dotąd. Teraz idę po guano. Mam nadzieję, że tu się... O, kurde, zegarki te sportowe, gumowe. Ciągle mi się to rozpina. Kiedyś go zgubię i tyle będzie. Tu mamy dwa woreczki obornika granulowanego. I powiem Wam, o, taka kubka. I my tę kubkę sobie tutaj nawrzucamy. No ale pachnie. Ja nie wiem, czy to w ogóle... Mam wrażenie, że to jest taki kurde obornik. Słuchajcie, robiony chyba przez kogoś, prawdziwy. Bo ja raz miałem taki obornik granulowany, a to on w ogóle nie pachnie. A ten tu wali. No i czymś takim, zaraz to wymieszam tam głębiej, bo na razie jest tylko tak u góry powierzchniowo. I czymś takim byśmy naszą pęcherzycę podsypali. Nie wiem, czy mam naładowany akumulator. No, nie za bardzo. Te, na żółtym. Zaraz zobaczymy, może mam gdzieś inny. No niestety, nie będzie zabawy, bo się okazało, że wyczerpane wszystkie akumulatory. Ktoś obcinał sekatorkiem. Nie naładował, nie powiem kto, bo wydaje mi się, że pan pszczelarz ostatnio działkę czyścił. Wyjazd tam robił. Ale słuchajcie, to nie jest wielki problem. O, jakoś tak można porobić. Jeszcze można główienka dorzucić troszeczkę. I mam nadzieję, że jak nasze roślinki dostaną taką warstwę i na to jeszcze potem pójdzie jakaś zrębka, to będzie im super dobrze i będą rosły i nektarowały.
Tutaj te pęcherzynicy mamy tam w sumie, nie pamiętam ile tam było, chyba 12 sztuk. To myślę, że takie jedno wiadro wystarczy. Bez problemu. Może nawet je rozdzielę na dwa, bo mam drugie tutaj przyniesione. To może właśnie bym to rozdzielił na dwa, żeby mi to było nawet trochę łatwiej wymieszać. O, powiedzmy tak, pół na pół. I wiecie, główienko długo działające, ładnie, powinno działać cały sezon, żeby przyrosty były, żeby roślinka ładnie rosła, bo to też chodzi o to, żeby ona się ładnie rozrastała przez cały sezon. Jeden minus robienia w ogrodzie to czarne paluchy. Kiedyś próbowałem w rękawiczkach robić, ale jednorazówki drą się jak szalone przy takich rzeczach. W tych wielorazowych to wiecznie jestem cały zapocony. One potem uwalane całe. O. No i z grubsza mieszankę zrobiłem. I plan jest taki, że podobną mieszankę zastosuję. Czekajcie, pójdę sobie tutaj na ula trochę w cienia. O, podobną mieszankę sobie zastosuję, żeby wysiać te nasionka, które mam. Pół tej michy, że tak powiem, ziemi. Do tego nasiona wymieszam i to tak rozrzucę po ziemi. Bo oczywiście, jakbyśmy same nasiona rozsypali, to nic z tego nie będzie, bo wiadomo, wiatr to porwie, ptak to zje. Ptaki bardzo lubią, jak my im tam wysypujemy nasionka. Któregoś roku próbowałem słonecznik tak z ręki wysiać. Bardzo nie smakował. Problem jest tego typu, że tak, po pierwsze nie mam żadnych maszyn rolniczych, więc nie jestem w stanie, bo zaraz tu się odezwą, że przecież tam wystarczy to, wystarczy tamto. Słuchajcie, nie mam ciągnika, nie pojadę, nie przeoram, nie zabronuję, nie zrobię, tak? Znaleźć kogoś, kto to zrobi w ogóle, nawet za pieniądz, jest trudno. Poza tym trzeba brać pod uwagę, że ja to chcę zrobić na tej działce, którą Wam pokazywałem tam w tych wcześniejszych filmach. Tam jest masa korzeni. Nikt tam nawet nie wiedzie ciągnikiem, bo nie, po prostu. Dopóki to nie będzie jakoś takie właśnie, te korzenie nie pogniją czy coś, to nic z tego nie będzie. Aga dzwoniła dzisiaj do Konrada, ma przyjechać zobaczyć. Czy tym mulczerem, czy czym. Oni, wiecie, oni mają hodowlę choinek. Więc sprzęt mają taki naprawdę ciężki, tak? No bo jak oni tam sobie powycinają te choinki, to przecież tymi mulczerami muszą przygotować ziemię na kolejne sadzenia i tak dalej, nie? Więc sprzęt mają potężny. Kiedyś, lata temu, tą pasiekę, co mamy na ratajach, to mi Konrad orał. To wiecie, jak on tam przyjechał, to ten ciągnik miał oponę wyższą ode mnie. Jak wjechał, to rwał to wszystko z korzeniami, nie? Więc być może u nas zrobi się podobnie i jeżeli to już tak doprowadzimy do jakiegoś stanu takiej używalności rolniczej, no to wtedy to już potem będzie łatwiej kogoś znaleźć, tak? Bo jeżeli to będzie przeorane, nie będzie korzeni, nie będzie kamieni i tego wszystkiego, to już nawet ktoś z mniejszym ciągnikiem przyjedzie, zrobi. Chociaż z tym jest też problem, bo jak mieliśmy tę działkę na ratajach, to nieraz próbowaliśmy tam kogoś zorganizować, żeby tam sobie posieć coś dla pszczół. To wiecie jak to jest. Dzisiaj nie mam czasu, jutro nie mam czasu, tu mi się śrubka odkręciła, jakiś wyciek mam, tu mi się kabelek urwał, to mi tam nie działa, a to pług mi zardzewiał, a to coś. A najlepsze jest to, że to nie jest tak, że ja to chciałem, słuchajcie, wiecie, za flaszkę, przyjedź, zrób tam za pół darmo, nie? Ja mówiłem, przyjedź, zobacz, wyceń, tak? I będziemy rozmawiać. I no, było trudno kogokolwiek znaleźć, nawet za pieniądze, jak chciałem płacić za robotę. No ale wiecie, rolnicy to mają generalnie zajęci są swoją sprawą, to tam nie będą łazić, orać. Na razie dzisiaj jest taki plan, się urodził, bo rozmawiałem z żoną, więc taki plan się urodził, że po 17, jak zamknę sklep, zabieramy guano z ziemią, jedziemy na pasiekę tam na Marcinków
nawieziemy sobie te krzaczki, weźmiemy stamtąd przyczepę, o ile, bo ja tam ostatnio byłem, to przyczepa miała flaka. Wziąłem pompkę, napompowałem to koło i jeżeli tam nie będzie tego flaka, jeżeli to koło utrzymało, wiecie, nie istnieje z oponą, tylko po prostu zeszło i teraz będzie napompowane, to pakujemy warszawskie poszerzone, mamy tam 10 rodzin, 10 uli właśnie pustych. Chcę sobie je przewieźć tutaj, bo kolega w kole pszczelarskim powiedział, że mi odkłady może jakieś tam zrobi, może coś, także chcę mieć je tutaj bliżej, więc zabierzemy sobie przyczepę, zabierzemy sobie tam palety, przewieziemy to tutaj na pasieczkę, bo to, co Wam pokazywałem, te rodziny, gdzie odkłady pędzę, to w przód będą ule styropianowe, a tam dalej z tyłu będzie całe drewno. Te 3 warszawiaki, co mam tutaj na podwórku, też chcę zabrać, warszawskie zwykłe, bo one mi tutaj wadzą, a tam będą sobie ładnie wyglądały. Także trochę roboty jest. Guano muszę ładnie przygotować, wymieszać i po 17 pojedziemy zrobić na pasiece co i jak i przewieźć te ule. Wybiła 17. Sklep niniejszym zostaje zamknięty. Biorę guano i jedziemy. I będziemy podsypywać pod nasze roślinki, żeby ładnie rosły. Jeszcze przy okazji wziąłem jedno takie wiadro z pasami, bo będziemy przewozić dzisiaj ule, te warszawiaki. Weźmiemy już, żeby był święty spokój, bo to wiecie. Nie wiem, jak tam z pogodą zapowiadają, ale lepiej zrobić wcześniej, niż zostawiać sobie ciągle na później, bo wiecie, jak to jest. Różnie to jest, nie? Co masz zrobić jutro, zrób dziś, będziesz miał jeden dzień wolnego, czy jakoś tak to tam było. Powiem Wam, że trochę mi żal, kurde, tego samochodu, bo on wiecznie jest taki w środku utytłany, po prostu brzydki, brudny. To się zawsze pokruszą te ramki, czy coś w tych korpusach, jak przewożę. Ach, szkoda gadać. Także gułanko już jest, pasy są. Zobaczymy w ogóle, czy tam się z tą oponą coś nie porobiło. Bo jak będzie z oponą problem, to będę musiał do wulkanizatora, będę musiał to wykręcić z tej przyczepy, kuźwa, i do wulkanizatora, żeby naprawił. Jest już chłodno, jest już zimno, więc prawdopodobnie, tak myślę, zanim się tam spakujemy, zanim co, to minie trochę czasu, jest 17 dopiero, ale myślę, że od razu po przyjechaniu to sobie wezmę spodnie i bluzę, bo myślę sobie, że po przyjechaniu jeszcze podkarmię tamte rodziny, co je pędzę, na 2 korpusy. Bo to akurat na tą pasiekę przyjedziemy i będzie, myślę, czas taki właśnie, czas w sam raz, żeby tam je podkarmić. Ale bluzę sobie wezmę i spodnie, bo jeszcze mogą latać, różnie bywa. Czasami tam wiecie, jak to jest. Diobły takie pirońskie się zrobią, nerwowe, że warto jednak odzież mieć. Ja rozumiem, że może podkurzacza już może nie będę brał, bo to tylko podkarmić. Ja rozumiem, że są Janusze, co to zawsze w slipach na Facebooku występują i piszą: ja to chodzę do pszczół. No ale różnie bywa, nie? I tak to zrobimy mniej więcej każdą. O, tu nawet puściło jakieś nowe. Przyjąć się ładnie przyjęły, ale właśnie nie urosły na tym piachu ani trochę.
Teraz im podsypiemy trochę ładnej ziemi, trochę główienka i może coś z tego będzie. Tu niestety widzę, że... A nie, są liście. Dobra. Już myślałem, że tutaj jedno obumarło. Chociaż ten pęd tutaj jest raczej suchy. To też jest suche, ale tu widzę, że są dwa, gdzie trochę liści mamy. Potem trzeba będzie to jeszcze wyściółkować ładnie. Jest tam pełno takich, tam dalej. No, prawie zaliczyłem glebę. Jest tam dalej właśnie trochę takich pościnanych różnych patyków, z których musimy zrobić zrębkę. I tutaj wyzrębkować, wyściółkować ładnie, żeby to trzymało wilgoć, bo niestety tutaj gleba jest taka przepuszczalna. Oczko mamy tam wykopane i to oczko też nie za bardzo właśnie chce się napełnić, bo przepływa ta woda i ucieka. Także miały tu iść takie bardziej większe nasadzenia pszczelarskie, jakieś wiecie, lipy, nie lipy, tego typu rzeczy, ale szczerze powiedziawszy to ja nie wiem, czy jest sens, bo ja nie wiem, czy tutaj cokolwiek urośnie na tym gruncie. Bo nawet te drzewa, które tu są, to wam powiem, że są obrośnięte porostami, co sugeruje, że niestety tutaj nie ma przyrostów. No. Kilka zrobione, idę po następne guano. Zrobię tam dalej, bo mamy tutaj wzdłuż płotu. Mamy tam aż do końca. I plan był taki, że to będą krzaki takie jak u nas na podwórku. Takie albo takie. I troszeczkę się od tej drogi tutaj odgrodzimy. No nie pykło. No i co? Nie ma letko, słuchajcie. Muszę jechać do domu, bo przygotowywaliśmy się na przewiezienie tych uli, tych warszawskich poszerzonych, a się okazało, że przecież przyczepa ma zabezpieczenie, ma ten taki, wiecie, blokadę, tą co się tam w tą kulę wsadza. I się okazało, ja myślałem, że mam kluczyki tu w samochodzie, że je wożę w tym, nie? Na kawę mam. Ale się okazało, że ktoś te kluczyki wyjął i nie mam kluczyka i muszę jechać do domu. Nie wiem, nie mam pojęcia w ogóle, gdzie te klucze do tego zabezpieczenia przyczepy mogą być. Będzie trzeba szukać, żeby ją odbezpieczyć. Także jadę po kluczyki i zobaczymy, czy je znajdę szybko i sprawnie, czy będzie problem. No i na całe szczęście udało się to w miarę szybko załatwić. Jest cały pęk kluczy i nawet ma tutaj przyczepa blokada. Bo tych kluczy u nas na tablicy to wiecie, do furtki, do bramy, do stodoły, do sklepu, do tego, tam po prostu tysiące różnych kluczy. Nigdy nie wiadomo co do czego, a tutaj ktoś pomyślał. Podejrzewam, że ja jednak pomyślałem. Więc udało się w miarę szybko, jadę z powrotem. No i wszystko gotowe. Tutaj ładnie podsypane, słuchajcie, gułanem pięknym takim, śmierdzącym. Całe auto mi teraz wali, ale mam nadzieję, że dzięki temu pęcherzynica będzie ładnie rosła, będzie miała jakieś przyrosty, bo po roku no po prostu z takich się zrobiły takie. Pasieka trochę smutno wygląda. Wszystkie ule stąd zostały wywiezione, a te takie drewniaki zapakowane na przyczepę i przewozimy je razem z paletami i innymi rzeczami, kantówkami takimi na inną pasiekę. Tutaj, słuchajcie, jak ktoś się zna, to może mi podpowiedzieć, bo tak, tutaj mam jeden rządek jest aronia i mam boróweczki. I ja mówiłem żonie, żebyśmy kupili jakiś nawóz do borówek, taki właśnie długo działający na przykład.
i podsypali troszkę te boróweczki tutaj, potem je ładnie wyściółkowali, żeby sobie rosły, ale ona ma opór, bo mówi, że właśnie kiedyś jak podsypała tam na innej pasiece, mieliśmy też borówki i mówi, że jak podsypała tym nawozem, to one przestały rosnąć w ogóle i się spaliły, być może za dużo, może za mocno, nie wiem. I tak kurde nie wiem, bo z jednej strony fajnie by było podsypać, żeby coś tutaj fajnie odbiło, porosło i tak dalej, ale z drugiej strony wiecie, jak mam sypnąć i ma znowu być to samo, że przestanie rosnąć, no to może lepiej nie ruszać, nie tykać, nie? No, dobra. Słońce chyli się ku zachodowi, już jest chłodno, zimno, więc myślę, że bez problemu sobie tam nakarmimy od razu pasiekę i jedziemy z całym tym Majdanem. Przyjechaliśmy z przyczepą, na razie ją tutaj wyładowaliśmy. Biorę sobie dłutko do otwarcia diamanta. Zerkniemy sobie, słuchajcie, tutaj pierwszy ul puste, ładnie zjedzone. Drugi ul puste, ładnie zjedzone całe. Całe zjedzone. Całe zjedzone. Całe zjedzone. Czyli widzicie, pięknie ule to pobrały. Całe zjedzone. No, tutaj trochę zostało. Jeszcze ciapciają sobie. Czyli tutaj żółty jest troszeczkę słabszy ul. Tutaj to samo. O, jeszcze jest. Jeszcze pszczoły tam siedzą. Czyli nie wszystkie pobrały, widzicie. Nie wszystkie. No, tutaj wszystko pobrały. I tutaj też z grubsza. Czyli widzicie, na dobrą sprawę 2 ule tylko nie pobrały do końca tego pokarmu. Dolejemy dzisiaj i będą dalej sobie jeść. Ma być pod koniec tygodnia ocieplenie, więc jak będzie ocieplenie, to będzie super fajnie, bo będą budowały. Bo teraz jak jest zimno, to o ile wiecie, jest przypływ i one to jedzą i tak dalej, to z tym budowaniem węzy to tak różnie jest. Czasem budują, czasem nie budują, a jak jest cieplutko, jest fajna pogoda i właśnie wiecie, ten początek, ten majowy rozwój, to jest tak, że w niektórych latach, jak się da węzę, to następnego dnia już jest zbudowana i często matka już zaczerwia. Jeszcze sobie pogadamy, ale właśnie nie wiem, prawdopodobnie zrobię odcinek osobny o tym, kiedy zrobić odkłady z takich rodzin, bo to jest też istotne, słuchajcie, bo musimy brać pod uwagę, że odkłady najlepiej robić na czerwiu starym, takim, który za niedługo się wygryza albo już się wygryza, tak? I oczywiście czysta matematyka, trzeba wiedzieć, ile się rozwija pszczoła w komórce, tak? Ile mniej więcej trwa to wszystko i możemy sobie łatwo policzyć, ale właśnie myślę, że zrobię o tym osobny odcinek, żeby to w pszczelim vlogu po prostu się tak, wiecie, nie rozmyło. No to co? Biorę wiadra i podkarmiam.